AMOLEDowy Instinct 3 chyba przypadł Wam do gustu bardziej niż solarny MIP. Takie przynajmniej mamy wrażenie, czytając Wasze komentarze pod naszymi ostatnimi filmami o tych zegarkach. Ma on jednak kilka braków, które mogą przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Jednym z nich jest brak map. Ale tak jak wspominaliśmy w recenzji, sprawa nie jest całkowicie przegrana. Jeśli podoba Ci się AMOLEDowy Instinct, ale brakuje Ci w nim map, sprawdź, czy rozwiązania zewnętrzne spełnią Twoje oczekiwania. Zobacz, jak je uruchomić, czym się różnią, jakie mają plusy i minusy. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Zegarek do testów otrzymaliśmy od Sportivo.pl, autoryzowanego partnera i oficjalnego dystrybutora marki Garmin w Polsce. Mamy dla Was specjalny rabat od Sportivo. Szczegóły znajdziecie w komentarzu pod filmem. Te dwa rozwiązania to dodatkowe aplikacje instalowane w zegarku ze sklepu Garmin IQ. Jedna z nich to DW Map, a druga to Commute. Zacznijmy od tej pierwszej, bo jest rozwiązaniem dosyć podstawowym, bez zaawansowanych funkcji. Umożliwia po zalogowaniu na stronie internetowej Dynamic Watch tworzenie tras, importowanie ich z innych źródeł takich jak Strava czy Garmin Connect lub wgrywanie plików GPI. Po zainstalowaniu aplikacji ze sklepu Garmin IQ w AMOLEDowym Instinctie pojawia nam się aplikacja DW Map, którą znajdziemy na liście pod aktywnościami. Każda stworzona na stronie internetowej trasa po synchronizacji zegarka z telefonem pojawia się w menu aplikacji na zegarku. Możemy ją uruchomić wchodząc do ustawień aplikacji, klikając Active Route, dalej Choose Route i tam zobaczymy stworzone lub zaimportowane przez nas trasy. Po uruchomieniu takiej trasy pojawia się ekran ze śladem wyrysowanej trasy. GPS jest ustawiany, a w tle ładuje nam się mapa. Po wystartowaniu aktywności na ekranie mapy pokazuje się ślad, strzałka z naszą pozycją, czas i pokonana odległość. Oprócz tego przyciskiem Back możemy zmieniać ekrany danych z innymi parametrami. Aktywność ta zapisuje się po zakończeniu w Garmin Connect jak zwykła aktywność. Ale trochę więcej o mapach, bo one nas tutaj najbardziej interesują. Mapy nie są instalowane w całości i importowane do zegarka. To powoduje po pierwsze konieczność zabrania ze sobą telefonu i połączenia go z zegarkiem. A dwa, mapa na bieżąco ładuje się do zegarka. Trwa to dosyć długo. Każda zmiana widoku mapy, jej powiększenie lub pomniejszenie powoduje konieczność załadowania innego obrazka. Trwa to od kilku do kilkunastu sekund. To też powoduje, że ta mapa nie ma funkcji np. powrotu na trasę w przypadku zejścia z niej lub innych wskazówek nawigacyjnych. W wersji płatnej mamy dostęp do wskazówek, jednak nie na mapie, a na oddzielnym ekranie. Warto też podkreślić, że aplikacja i cały serwis jest w języku angielskim. Nie ma polskiego do wyboru. Czy w takim razie tak działająca mapa może być przydatna? Konieczność ładowania za każdą zmianą widoku obrazka mapy powoduje, że nie da się z niej korzystać na bieżąco. Ale możemy z niej skorzystać, kiedy od czasu do czasu chcemy zerknąć, czy idziemy wyznaczoną trasą. Na przykład poruszamy się po szlaku górskim i tylko weryfikujemy, czy idziemy zgodnie z zaplanowaną drogą. Przy przecinaniu się różnych szlaków możemy zweryfikować kierunek poruszania. Co prawda, równie dobrze możemy zerknąć w takiej sytuacji na telefon, ale jeśli z jakiegoś powodu to nie jest możliwe, to taka alternatywa jest. Nie przyda nam się ta mapa do nawigacji bieżącej, po trudnej i nieznanej trasie, gdzie prędkość poruszania jest większa, na przykład na rowerze. Czyli trochę ograniczeń mamy, ale za to większość funkcji w aplikacji jest za darmo. Więc to rozwiązanie budżetowe, jak niskim lub zerowym kosztem możemy w zegarku bez map podejrzeć mapy, kiedy zajdzie taka potrzeba. A gdybyśmy chcieli więcej, mamy i takie rozwiązanie. Jest to aplikacja Commute. Stosuję ją na co dzień do wyznaczania tras. Super aplikacja, gdzie możemy też wyszukiwać trasy stworzone przez innych użytkowników, aby zainspirować się w nieznanym terenie, gdzie warto zajrzeć i co zobaczyć. Również pobieramy ją na Instincta ze sklepu Garmina. Tutaj mamy więcej możliwości do wyboru. Po pierwsze, załadowana mapa działa bardzo płynnie. Informuje o zakrętach i zboczeniu z trasy. Co więcej, po zejściu z niej pokazuje nam, jak mamy na nią wrócić. Wszystko jest czytelne i zrozumiałe. Oprócz mapy mamy tutaj też do dyspozycji ekrany danych, które możemy dodatkowo modyfikować i dostosowywać do swoich potrzeb. W trakcie trwającej aktywności, bez konieczności jej zatrzymania, możemy w aplikacji w telefonie modyfikować trasę i ona automatycznie przeliczy się w zegarku. Super wygodne w obsłudze. W samej aplikacji po stworzeniu trasy możemy kliknąć Nawiguj z Garminem i trasa będzie dostępna bezpośrednio na Instinctie w ciągu kilku sekund. A po zakończonej aktywności jest ona normalnie dostępna w Garmin Connect. Commute jest rozwiązaniem bardzo zaawansowanym. Nie będziemy tutaj go szczegółowo omawiać, bo nie o tym jest ten film. Dodam tylko jeszcze, że w Commute możemy rozsyłać zaplanowaną trasę znajomym. Jeśli ją w międzyczasie będziemy modyfikowali, wszyscy zainteresowani otrzymają nową. Możemy też na trasie oznaczać punkty niebezpieczne, miejsca postojów i spotkań. Większość z tych funkcjonalności jest jednak płatna. Roczna subskrypcja to obecnie około 280 zł, więc nie mało.
W tej cenie dostajemy jednak sporo możliwości. Mamy więc rozwiązanie podstawowe, budżetowe i zaawansowane, za które musimy trochę zapłacić. Ale to pokazuje, że AMOLEDowy Instinct 3, który map nie ma, może je mieć. Dalej uważamy, że producent powinien je tam umieścić, jednak z jakichś powodów tego nie zrobił. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takich rozwiązaniach. Czy znacie inne, które mają podobne funkcjonalności i jak radzicie sobie z nawigacją w swoich Instinctach.